Dane wykazują, że gdy rozcieńczenie paliwem powyżej 2-4% wypycha olej poza jego klasę lepkości, zużycie metali gwałtownie rośnie, a stały monitoring tego zjawiska pozwala na skuteczną reakcję, np. poprzez czyszczenie wtryskiwaczy w celu przywrócenia właściwych parametrów smarnych. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dzisiaj na kanale R2D ruszamy z zupełnie nowym projektem. Często pytacie mnie o opinię na temat dodatków stosowanych do olejów silnikowych, dlatego postanowiłem przygotować serię, w której będziemy poddawać pod dyskusję właśnie to zagadnienie w oparciu o analizę topowych ekspertów. Zaczynamy z grubej rury. Bazujemy na konkretnym, niemal 100-minutowym materiale z jednego z największych kanałów o chemii olejowej na świecie, The Motor Oil Geek, prowadzonym przez Lejka Speeda Juniora. To kanał o gigantycznych zasięgach, gdzie społeczność licząca setki tysięcy pasjonatów i inżynierów każdego dnia wymienia się poglądami i wynikami testów. Głównym celem dzisiejszego odcinka jest przeniesienie tej dyskusji na nasze domowe podwórko. Chcę, abyśmy wspólnie przeanalizowali te dane i zastanowili się, jak mają się one do naszych doświadczeń w Polsce. Pamiętajcie, to dopiero początek, planujemy serię kilku, a może nawet kilkunastu odcinków tej konwencji, gdzie będziemy brać na warsztat materiały od największych graczy w branży motoryzacyjnej. Ten niemal 100-minutowy materiał, który możecie w całości obejrzeć na kanale YouTube The Motor Oil Geek, został podsumowany przez sztuczną inteligencję Notebook LM. Dzięki zastosowaniu tej technologii udało się skondensować prezentowaną dawkę wiedzy technicznej i wyników z tysięcy analiz laboratoryjnych, aby przedstawić Wam syntetyczną wersję bez konieczności poświęcania blisko 2 godzin na oglądanie pełnej wersji nagrania w języku angielskim. Zapraszam Was do zapoznania się z tym zestawieniem i gorąco zachęcam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz opiniami w komentarzach pod naszym filmem na kanale R2D. Budujmy tę dyskusję wspólnie w oparciu o zaczerpnięte dane. Pod przytoczonym materiałem wywiązała się bardzo duża debata, liczba komentarzy przekroczyła już 1000, co najlepiej świadczy o tym, jak bardzo ten temat angażuje społeczność. Wśród głosów dominują opinie ekspertów i praktyków, w tym emerytowanych inżynierów w branży motoryzacyjnej, którzy podkreślają, że naukowe i statystyczne podejście do olejów jest niezwykle odświeżające oraz pozwala skutecznie rozprawić się ze spekulacjami za pomocą nauki. Widzowie aktywnie wymieniają się technicznymi detalami, analizując choćby to, jak procedury pobierania próbek wpływają na wyniki rozcieńczenia paliwem, czy dyskutując o niszczycielskim wpływie chemii na mokre paski rozrządu. Ta merytoryczna dyskusja potwierdza, że jako świadomi użytkownicy coraz bardziej dystansujemy się od haseł marketingowych, wybierając twarde dane laboratoryjne i analizę zużytego oleju jako jedyne wiarygodne źródło wiedzy o tym, co naprawdę dzieje się w naszych silnikach. Zanim przekieruję Was do materiału przygotowanego przez sztuczną inteligencję, zaznaczę jeszcze jeden obszar. W prowadzonych przez nas na kanale R2D testach często spotykamy się z problemem rozcieńczenia oleju paliwem oraz wysokim poziomem sadzy. A analizowany materiał w pełni potwierdza, że są to parametry o krytycznym znaczeniu dla żywotności silnika. Dane wykazują, że gdy rozcieńczenie paliwem powyżej 2-4% wypycha olej poza jego klasę lepkości, zużycie metali gwałtownie rośnie, a stały monitoring tego zjawiska pozwala na skuteczną reakcję, np. poprzez czyszczenie wtryskiwaczy w celu przywrócenia właściwych parametrów smarnych. Podobnie jest z sadzą w silnikach diesla. Materiał dowodzi, że jest ona fizycznie twarda oraz ścierna i bezpośrednio koreluje ze wzrostem zużycia, dlatego jej kontrola oraz stosowanie rozwiązań takich jak filtry bocznikowe stanowią najlepsze zabezpieczenie przed niszczącym polerowaniem gładzi cylindrowych. I jeszcze jedno zastrzeżenie, ten materiał opiera się na konkretnym źródle oraz przedstawionej w nim argumentacji i wnioskach. Tematyka dodatków do oleju silnikowego jest złożona, a w branży istnieją różne opinie, wyniki badań i podejścia do ich skuteczności. Celem filmu nie jest dyskredytowanie producentów ani całego rynku dodatków, lecz omówienie i analiza zaprezentowanych informacji oraz zachęcenie do krytycznego spojrzenia na dostępne materiały. Zachęcam również do zapoznania się z innymi źródłami i samodzielnego wyrobienia sobie opinii. Cześć! Zaczynamy naszą dzisiejszą analizę opartą na absolutnie twardych danych. Odpowiemy sobie na pytanie za $1 000 000, odkryjemy absolutną tajemnicę właściwej konserwacji pojazdów i długowieczności silnika.
Wokół dbania o samochody narosło mnóstwo mitów, zwłaszcza na forach internetowych, gdzie opinie często i gęsto mieszają się z faktami. Dlatego dzisiaj opieramy się wyłącznie na naukę, inżynierię i potężnej bazie danych, żeby wreszcie oddzielić sprawdzone metody od pustych marketingowych obietnic. Zapnijmy pasy, bo to, czego się dzisiaj dowiemy, może całkowicie zmienić sposób dbania o jakikolwiek pojazd. No dobrze, przejdźmy od razu do rzeczy, która od lat dręczy zarówno fanów motoryzacji, jak i profesjonalnych mechaników. Czy wlewanie tych wszystkich dodatkowych chemicznych specyfików do silnika faktycznie zapobiega jego zużyciu, czy to tylko i wyłącznie powielane od dekad mit? Półki w sklepach motoryzacyjnych dosłownie uginają się od magicznych buteleczek. Każda z nich obiecuje niesamowite osiągi, mniejsze tarcie, wydłużenie życia jednostki napędowej. Zastanówmy się, czy te wielkie obietnice mają jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości, czy może po prostu kupujemy bardzo drogą iluzją bezpieczeństwa w płynie. Zanim jednak zagłębimy się w statystyki, musimy zrozumieć psychologię, która za tym wszystkim stoi. Naturalnie mamy taką głęboko zakorzenioną potrzebę kontrolowania naszych inwestycji, a samochody zdecydowanie do nich należą. Istnieje bardzo powszechne założenie. Skoro mamy świetny olej bazowy i dolejemy do niego super specyfik ze sklepu, to połączenie da nam produkt po prostu wybitne. Działa tu prosta logika, prawda? Dodawanie dobrego do dobrego musi przynieść fenomenalne rezultaty. Chcemy pomóc maszynie i zminimalizować ryzyko awarii, kompletnie zapominając, że inżynierowie z wielomiliardowymi budżetami najprawdopodobniej zrobili to już za nas. I tu właśnie wchodzą dowody, a ich skala jest po prostu oszałamiająca. Aby poznać ostateczną prawdę, nie opieramy się na jakichś internetowych anegdotach, ale na gigantycznej bazie danych Speed Diagnostics. Mówimy tutaj o przeanalizowaniu ponad 8 tysięcy próbek zużytego oleju z silników benzynowych i prawie 3 tysięcy próbek z silników diesla. Co ważne, to wszystko pochodzi z codziennej, realnej eksploatacji. To jest potężna, twarda dawka informacji o tym, co faktycznie dzieje się wewnątrz tysięcy pracujących silników w najróżniejszych warunkach. Wyniki świetnie obrazują nawyki współczesnych kierowców. Zdecydowana większość, bo aż 94% z nas w pełni ufa swojemu standardowemu olejowi i nie dodaje do niego zupełnie nic. Mamy jednak taką bardzo oddaną grupę, stanowiącą łącznie około 6%, która postanawia zabawić się w chemików. Próbują oni na własną rękę modyfikować skład chemiczny, dodając ulepszacze do oleju, do paliwa albo tu i tu. W skali całego rynku te 6% to wciąż gigantyczna rzesza ludzi ładująca w silniki dodatkową chemię. Skonfrontujmy teraz to amatorskie majsterkowanie z niezwykle skomplikowaną nauką, jaką jest produkcja samego oleju silnikowego. Silniki to tak naprawdę potężne reaktory chemiczne. Ekstremalne ciepło, ogromne ciśnienie i ciągłe mieszanie wywołują nieoczekiwane reakcje. Wlanie do tak delikatnego środowiska jakiegoś niezweryfikowanego rozpuszczalnika z zewnątrz to trochę jak wrzucenie tam chemicznego granatu. Nigdy nie wiadomo, czy zawleczka została wyciągnięta. To, co miało pomóc, może całkowicie zniszczyć precyzyjnie dobrany chemiczny balans. Kluczowe jest więc to, że każdy licencjonowany olej silnikowy spółki jest już niesamowicie zaawansowanym inżynieryjnie produktem. Przejście od jednej normy API do kolejnej może zająć nawet do 7 lat. I uwaga, kosztuje miliony dolarów za jedną, jedyną formulację. Obejmuje to rygorystyczne testy kompatybilności z uszczelkami czy paskami rozrządu pracującymi w oleju. Tworzy się skomplikowany, synergiczny pakiet, gdzie każdy składnik musi współpracować z resztą. Dodatki z rynku kompletnie omijają ten wielomilionowy i wieloletni proces weryfikacji. Skoro więc ten fabryczny olej jest tak doskonale zbilansowany, to dlaczego silniki wciąż ulegają awariom? Zamiast zgadać i wlewać w ciemno kolejne mikstury, po prostu przyjrzyjmy się danym i zidentyfikujmy prawdziwych winowajców. Co pokazują tysiące przebadanych próbek o realnych zagrożeniach dla trwałości? Odpowiedź, mały spoiler, wcale nie leży w braku magicznych butelkowanych składników. Z danych wynika, że jednym z największych problemów jest zjawisko rozrzedzenia oleju paliwem. Dlaczego to się dzieje? Surowe zimy, jazda wyłącznie na bardzo krótkich dystansach, czy po prostu zabrudzone wtryskiwacze, które zamiast rozpylać mgiełkę, dosłownie leją paliwo. To niespalone paliwo spływa po ściankach wprost do skrzyni korbowej i bezlitośnie niszczy lepkość oleju. Kiedy poziom rozrzedzenia paliwem przekroczy 4%, odporność filmu olejowego drastycznie spada, a ilość metali w zużytym oleju, co oznacza po prostu ścieranie się silnika, gwałtownie szybuje w górę.
I tu dochodzimy do niezaprzeczalnych faktów, które wyłaniają się z badań. Okazuje się, że utrzymanie zewnętrznego brudu z dala od silnika, a także zachowanie odpowiedniej lepkości oleju to sprawy absolutnie fundamentalne. Duże cząsteczki zanieczyszczeń potrafią zrobić w środku ogromne spustoszenie. A co z tymi naszymi kosztownymi dodatkami ze sklepu? Statystyki są nieubłagane. Nie oferują one absolutnie żadnej statystycznie istotnej ochrony przed zużyciem. Powtarzam, zero mierzalnych korzyści. Warto tu zauważyć bardzo fascynującą anomalię psychologiczną. Właściciele drogich pojazdów czy użytkownicy luksusowych bucikowych olejów są paradoksalnie grupą, która najczęściej i zupełnie niepotrzebnie naraża swoje silniki na niebezpieczeństwo. Kupują najdroższy, genialnie zbilansowany olej, a następnie postanawiają go poprawić potężną porcją chemii z puszki, całkowicie rozbijając jego precyzyjnie zaprojektowaną strukturę. To klasyczny przykład działania pod wpływem emocji, totalnie wbrew twardym danym laboratoryjnym. Dobrze, ale przechodząc do prawie 3000 próbek z silników diesla, musimy poznać zupełnie nowego przeciwnika. Jest nim sadza. I od razu mówię, to nie jest jakiś miękki, nieszkodliwy pyłek. Wewnątrz pracującego silnika wysokoprężnego sadza to niezwykle twarde, ekstremalnie ścierne cząsteczki węgla, które zachowują się dosłownie jak płynny papier ścierny. Kiedy taka sadza dostaje się do oleju, zaczyna po prostu bezlitośnie polerować gładzie cylindrów i niszczyć łożyska. I tu mamy absolutnie wielkie zaskoczenie dotyczące diesli. Podczas gdy wlewanie najdroższych dodatków do oleju nie daje żadnych rezultatów, istnieje inna technologia, która działa fenomenalnie. Chodzi o bocznikowe filtry oleju, potocznie nazywane filtrami bypass. One zdecydowanie i statystycznie redukują zużycie silnika. Jak to robią? Poprzez ekstremalnie skuteczne wychwytywanie z obiegu mikroskopijnych cząsteczek tej niszczycielskiej sadzy. Zamiast zmieniać chemię, po prostu mechanicznie usuwają problem. Trzeba więc niezwykle mocno podkreślić ilość niewiadomych, z którymi tak naprawdę gramy. Dodatki z rynku mogą z początku nie wykazywać wyraźnych szkód, ale wprowadzają ukryte, bardzo niebezpieczne zmienne. Mogą wchodzić w agresywne reakcje z mokrymi paskami rozrządu, powodując ich puchnięcie. Mogą zniszczyć stabilność oksydacyjną oleju, czy przeciążyć pakiet dyspergatorów, co kończy się tak, że cały brud nagle wytrąca się z oleju, tworząc w silniku potężne złogi morderczego szlamu. Naprawdę niebezpieczna gra. Zakończymy naszą analizę taką prowokującą myślą, przypominając jedną bolesną prawdę. To iluzoryczne poczucie psychologicznej kontroli nad maszyną po prostu nie jest warte ryzyka chemicznej destrukcji. Najlepsza ochrona to wcale nie magiczna buteleczka z chwytliwym hasłem kupiona na stacji benzynowej. Złota zasada jest banalnie prosta. Dbajmy o czystość filtrów, używajmy właściwej lepkości, unikajmy brudu z zewnątrz i pozwólmy, aby ta wielomilionowa, precyzyjna inżynieria w markowym oleju wykonywała swoją pracę bez naszych chemicznych eksperymentów. Do zobaczenia przy kolejnej analizie. Jak widzicie, wnioski są kontrowersyjne i rzucają nowe światło na to, co kupujemy na półkach w sklepach motoryzacyjnych. To zestawienie ma być punktem wyjścia do naszej debaty. Co o tym sądzicie? Czy te dane z rynku USA pokrywają się z tym, co widzicie w swoich analizach olejowych? I odnośnie całej serii planowanych odcinków, w komentarzach zachęcam Was do dzielenia się swoimi pomysłami. Napiszcie materiał z jakiego kanału, polskiego lub zagranicznego, powinniśmy wziąć pod lupę w następnym odcinku tej serii. Czekam na Wasze propozycje i zaczynamy dyskusję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!